Witam w kolejnym odcinku. Niedziela, 12 kwietnia 2026. Temperatura około 4 stopni. Mamy godzinę mniej więcej 6 rano i parę chwil temu wyruszyłem do pałacu w Zatoniu. Ten wyjazd już planowałem od jakiegoś czasu, a po drodze będę miał jeszcze szutry premium Puszczy Tarnowskiej, znane między innymi z ostatniego mojego wyścigu Solid Gravel Days Sława, most w Stanach, później jeszcze jakieś szuterki z zeszłorocznej szutrozy Szlak Lubuskich Winnic, no i jakieś tam lokalne szuterki obok Sławy w drodze powrotnej i Konotopu. Będzie też kolej na rower, także tutaj dzisiaj można powiedzieć lubuska przygoda, trasę na około 150 km i to ma być taki mój ostatni test przed przyszłotygodniowym startem w szutrach premium pod Wrocławiem na dystansie 200 km. Także życzę miłego dnia i dzięki za oglądanie. I po 24 km wjeżdżam na szutry premium koło Krążkowa. No, tego odcinka akurat na Solidzie Sława nie jechaliśmy, bo przed wioską odbijaliśmy z tego kierunku patrząc w prawo. No, oszczędziłem Wam tutaj przejazd przez wioski doprowadzające do tych premiumów. Także teraz Puszcza Tarnowska, a później kawałek kolej na rower. Także po 8 km przejechałem przez drogę wojewódzką, no i dalej jadę szutrami premium, no bo one będą prowadzić praktycznie aż do samego kolej na rower. Także jestem ciekaw w sumie, ile łącznie będzie takich sztosowych szuterków. Po 17 km premiumów bez przerwy skręcam tutaj na taką boczną ścieżkę, żeby się nie pchać po drodze wojewódzkiej. I za chwilę będzie kolej na rower. Myślę, że pierwszą przerwę to sobie zrobię na moście w Stanach. Tak po krótkim odcinku asfaltowym drogi wojewódzkiej wjechałem na kolej na rower. No tutaj dojadę do Otynia bodajże i później sobie będę odbijał na pałac w Zatoniu.
Także jestem na wiacie na moście w Stanach. Prawie 50 km za mną, gdzieś 1/3 trasy. No jak na razie prawie same szuty premium albo asfalt, także luźno, druga strefa cały czas. Na razie rowerzystów za bardzo nie widziałem. Jestem w sumie ciekaw, czy kogoś tutaj na kolejny rower będę widział, no ale raczej się nie spodziewam, no bo są 4 stopnie i dopiero 8 rano. Także tutaj chwilę odpoczynku i lecę dalej. I wjeżdżam na most w Stanach. Jedna z największych atrakcji na pewno na dzisiejszej trasie. Tak jak mówię, chętnych za bardzo dzisiaj nie ma. To był most w Stanach, jak widać Odra dosyć spokojna, ale dzisiaj szaro ponuro. Na prognozie pogody niby pokazuje, że deszcz pada, ale ja tego deszczu nigdzie nie widzę. Jeden chętny tutaj na przejazd się znalazł, także teraz następny cel pałac w Zatonie. A jednak nie jadę do Otynia kolejny rower, tylko tutaj zjechałem gdzieś na bok, ale w sumie to na jedno wychodzi, bo jak widać asfalt dobry, puste pola, samochodów nie ma, więc nie będę narzekał. Także chwilowo segmenty premium mam raczej za sobą, chociaż i tak nie jest źle, miejscami trochę takich bardziej dziurawych dróg kamienistych, ale też tragedii nie ma. I ta leśna ścieżka doprowadziła mnie do Niedoradza. Tu widzę jeszcze czarnego kotka, zainteresowałem. A tutaj taki ładny placyk w Niedoradzu. Także ciśniemy do tego Zatonia. Już tam pod 60 km powoli mamy. Przejeżdżam pod trasą S3, tam w prawo do Zielonej Góry, w lewo na Głogów, Jelenią Górę później. Jak widać tutaj z Niedoradza bardzo fajna ścieżka rowerowa puszczona, chociaż ruch i tak tutaj na tej drodze jest żaden. Tak mi się dobrze jechało po tamtej ścieżce rowerowej, że aż minąłem zjazd, musiałem się wrócić kawałek. No tutaj jak widać w lesie średniawo, no ale skoro zaraz obok jest taka super ścieżka, no to nie ma się co dziwić, żeby tu jeszcze robić jakieś szutry premium. A tutaj jeszcze jakiś ładny mostek, no jeszcze ogólnie od strony parku pałacowego, więc pewnie już się zbliża.
Czyli to by było na tyle, jeśli chodzi o pałac w Zatoniu. No na pewno ciekawy obiekt, ten park najbliżej samego pałacu ładnie zrobiony. Te ruiny też zadbane. Tam jakieś budyneczki wokoło w parku poodnawiane. No nie jest to może coś na poziomie Murzakowa czy pałacu w Łańcucie, no ale to jest coś podobnego do pałacu w Żmigródku, bym powiedział. Ogólnie bardzo fajne wrażenie. Też nie wiedziałem, że Zatonie zostało wchłonięte przez Zieloną Górę i tak naprawdę to już jest w obszarze administracyjnym Zielonej Góry. Także no, jakby ktoś tutaj sobie chciał, no to można podjechać pociągiem na przykład, jeśli się nie chce kręcić nie wiadomo ile kilometrów rowerem. Musiałem trochę objazdów porobić, bo puszczało mnie przez jakąś posesję, tam płot, nie da się przejechać. Także nie ma tragedii, tam jakieś 200-300 metrów musiałem objechać. No i tutaj taka zwykła ścieżka, też nie kontynuowa na razie. Chyba jeszcze nie wspominałem, że do wyjazdu tutaj do Zatonia zmotywował mnie kolega z kanału Szutrem i Lasem, który właśnie tutaj w Zielonej Górze urzęduje, że tak powiem. On się wybrał jeszcze na dwa inne pałace w okolicy. Ja może kiedyś też tam jeszcze zajadę. A link do jego filmiku oczywiście wrzucę w górę po prawej i gdzieś tam może do opisu. Bardzo fajnie się dzisiaj jedzie i w ogóle dobry wyjazd mimo tej no nie najlepszej pogody, nie oszukujmy się. Tylko zastanawia mnie jedno. Mijałem już kilku szosowców tutaj od kolei na rower aż tutaj po Zieloną Górę. Tam macham, mówię siema, coś tam, hej. Nikt ani nie odmachnął, ani nie powiedział, nic się nie odezwał. O co wam tu chodzi, ludzie? No proszę, i po przejechaniu po raz kolejny pod Trójką chyba, albo pod nasypem kolejowym zaczynają się premiumy do zaboru. Jednak te szutry nie zaprowadziły mnie bezpośrednio do zaboru, ale do Czarnej. I tutaj niestety 5 km do zaboru, czymś takim. Ciężko to nazwać asfaltem nawet, bo to jest jakiś dziurawiec. Ale to po części tej drogi chyba szła szutroza w zeszłym roku. Powiedzmy, że w okolicach centrum zaboru w końcu normalna droga. Tam te kilka kilometrów to naprawdę takie ujeby, że to się w głowie nie mieści. Chyba najgorsza trasa, w sensie droga na dzisiejszej trasie.
Muszę przyznać, że zabór mnie miło zaskoczył, bo byłem tu tylko przy okazji szutrozy, tam na bazie w centrum winiarstwa, a tu się okazuje, że w centrum, nie wiem w sumie czy to jest miasteczko czy wieś, jest jakiś taki ładny budyneczek, który wygląda jak ratusz, zamek odnowiony. No tylko do tego zamku nie można wejść, bo tam jest jakiś zakład opiekuńczy dla młodzieży i szkoła bodajże. No kościółek taki gotycki. Także jak na taką małą miejscowość, no to robi naprawdę fajne wrażenie. A tutaj na rondzie już mam znak na Wschowę. Teraz jadę na most przez Odrę i za chwilę Bojadło, zaraz za mostem bodajże. Także tam też kilka ciekawych zabytków powinno być. No tędy też prowadziła trasa szutrozy. Tym, że różnica jest taka, że w tamtym roku jeszcze tutaj był szuter, a jak widać zostało to wyasfaltowane. W sumie chyba bym wolał po szutrze jechać. I tak właśnie wracam na drugą stronę Odry, na moście koło Zaboru. Jak słychać, nieźle dmucha, także też ostatnie 61 km, które mam, no raczej będą pod wiatr niestety. Także wjeżdżam do Bojadeł, tutaj cały czas od samego mostu aż tutaj mordę wind, także lekko nie jest. Z boku pola, także nie ma nic, co by osłoniło z tego wiatru, chociaż trochę. I właśnie opuszczam Bojadła. W Bojadłach byłem już wiele razy, bo jeszcze często do Sulechowa przez tą główną drogę, ale nie zjeżdżam gdzieś tu na bok. No i muszę przyznać, że miło zaskoczył ten pałac. On jest w miarę dobrze odremontowany, no tylko jest w rękach prywatnych, więc no zwiedzać go nie można. Park przypałacowy zapuszczony, no i ten kościółek też całkiem ładny. Także w miarę ciekawe miejsce na trasie. A teraz do Konotopu, tam kawałek po kolej na rower pojadę i będę jechał w stronę Sławy. Po tych ujebach za Bojadłami miałem wjechać na jakieś szutry premium do Konotopu, ale chyba mi coś nie pykło. Albo to będzie po prostu kawałek dalej, no bo tu na razie to niezły piach. A i najlepsza część jest taka, że to jest jakaś droga, szlak rowerowy w sensie. No, dziękuję za taki piasek na szlaku rowerowym. Miałem na myśli ten fragment. Jak widać, ramiona będą miejscami trochę dziurawe, ale jednak są. Przecież ja to za długo na nich nie zabawię. Zaraz będzie skręt w prawo. Na
zrobię trochę tym dobrym szutrem, bo nie chcę mi się tam po jakichś mega piachach cisnąć. Tutaj jak mogę sobie z 20 parę na godzinę pojechać, będzie osłoniętym od wiatru, no to wolę jechać. Tu pokazuje mi, że gdzieś kilometr, półtora będę musiał nadrobić, także to i tak sama przyjemność po takiej drodze jechać. Tak właśnie wjeżdżam do Konotopu. Tutaj kawałek kolej na rower. Jest też stacja benzynowa. Będę chciał tutaj jakiegoś hot doga kupić czy coś, jeśli będzie. I zrobić sobie przerwę. No a później to już kierunek na Sławę. Też trochę jeszcze szuterków premium powinno być po drodze. Wspominany krótki odcinek kolej na rower. Utopii. No także udało się kupić hot doga i wodę. Tutaj sobie troszkę odpocznę i tam jeszcze niecałe 5 dyszek zostało, także na 14 powinienem na obiad być w domu. I po takim czymś zjeżdżam z kolei na rower. No jak widać, premium to nie jest, ale tragedii też nie ma. Na wiosce jeszcze jakaś akcja strażacka, ale pan strażak zabezpieczający drogę mnie przypuścił, także udało się pojechać zgodnie z planem. No i tutaj odbijam na Lubiatów. Niedługo ta ścieżka, taka droga w sumie polna, nie wiem co to jest, powinna być premiumem, a jak się pojedzie w złą stronę, no to tak dmucha, że ja nie wiem. No ale co, na 43 do domu jakoś to trzeba wykręcić. I w końcu są te prawdziwe premiumy, wyznaczona ścieżka tylko dla rowerów, słupki poustawiane. Także też parę ładnych kilometrów można tutaj sobie pojeździć po gravelowym złocie. Miałem jechać przy jeziorze Sławskim, tutaj zaraz za Lubiatowem, ale tam są takie piachy, że to nie ma kompletnie sensu, jak tu jest taka ładna ścieżka szutrowa zrobiona. Także jadę tu, trochę będę musiał nadrobić, no ale trudno. W ogóle to jest jakaś trasa numer 4, więc prawdopodobnie gmina Sława albo sama Sława ma tu jakieś rozbudowane ścieżki rowerowe, także będę się musiał temu przyjrzeć dokładniej. I tutaj jeszcze widok na wietrzne dzisiaj jezioro Sławskie. Wjeżdżam do Józefowa, także za chwilę się chyba spotkam z trasą Solidu Sława. I właśnie wjechałem na trasę Solidu Sława. Tutaj koło Józefowa w stronę Radzynia. Jak widać, no to nie najgorsza droga, ale też w porównaniu z tym to jest kilka kilometrów na prawo ode mnie, no to nie jest też super. Do końca 37 km,
ale tam końcówki już nie będę kręcił, no bo to będzie to samo praktycznie co Solid Sława. Także tutaj może jeszcze jakieś fajniejsze fragmenty pokręcę i zrobimy podsumowanie. Narzekałem na ten odcinek na wyścigu, a sam się znowu na niego wrąbałem. Także jadę tu na bok, zobaczę, może ta ścieżka, która biegnie bokiem, jest jakaś trochę lepsza. No i na tej równoległej ścieżce mam coś takiego, niczego to nie używa, ale wolę jechać po czymś takim niż kopać w piasku i jechać, nie wiem, 10 na godzinę. No i wracam na tą główną, bo tamta średniawka się skończyła, to ten piasek już troszkę lepszy widzę. Najgorszy chyba objechałem, tak może nie będzie tragedii. No i tą sekcję najgorszych ujebów mam już chyba za sobą. Teraz 3 km do Radzynia z tego co widzę. I prawie na samym początku Radzynia zaczyna się asfalt. Jeszcze 31 km. I teraz taką szutrówką będę się udawał z Radzynia do Lipinek. Później stare Strącze, nowe Strącze. No i Wschowa. Tutaj Wschowy to jeszcze prawie 30 km. I po jakimś mega piachu udało się dojechać do Lipinek. Jak widzicie, tutaj też zawiewa, a będę jechał właśnie w kierunku, z którego wieje ten wiatr, więc nie mam się z czego cieszyć. Droga tutaj z Lipinek do Strącza masakryczna, tyle że kiepska nawierzchnia, to jeszcze taki wiatr, że nawet 15 na godzinę nie jestem w stanie ujechać. Zostało 25 km, więc to też nie tak wcale mało. Przed samym Strączem zmieniłem trochę kierunek jazdy, no i już można w miarę to jakoś jechać. Także zaraz na boisku Strączu trochę podsumować. Także tutaj, gdzie była baza Solidu Sława, zrobimy sobie podsumowanie. No początek, te pierwsze 100 km naprawdę bardzo fajnie wypadły. Myślę, że to jedna z najlepszych setek, jakie w ogóle jechałem, bo albo super shooterki, albo dobre asfalty, albo mega asfalty. Pałac w Zatoniu bardzo fajny, później zamek w Zaborzy też świetnie wypadł, no i pałac w Pojadłach też całkiem ciekawy. No a później już od Konotopu na pewno dużo zmian by się przydało. Także myślę, że wyjazd jak najbardziej udany, ale z potencjałem na spore zmiany. Pogoda też mogłaby być lepsza, nie ukrywajmy, ale myślę, że to jest dobra rozgrzewka przed szutrami premium w przyszłym tygodniu. A jak mi tam pójdzie, no to już pewnie wiecie, bo ten filmik pójdzie w późniejszym terminie, jakby będzie dalej w kolejce. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.